To było w wakacje. Właśnie skończyłam 2. klasę technikum. Tego dnia drogi były śliskie, bo padał deszcz. Jechałam autem do pracy sezonowej, ale już 2 kilometry od domu wpadłam w poślizg. Samochód zrobił kilka koziołków i wylądował na dachu, ze mną w środku. Straciłam przytomność. Obudziłam się miesiąc później. Miałem złamane żebra, kości rąk i nóg, kręgi w kręgosłupie. Dlaczego? Bo oparłem się o ścianę, bo ktoś mnie przytulił, bo kichnąłem. Nie wiem, ile razy byłem połamany. Po 30. złamaniu prawej ręki przestałem je liczyć, a do bólu przywykłem. Jak się urodziłam, lekarze powiedzieli rodzicom, że będę roślinką, że nie będę nawet mówić, że powinni mnie oddać, bo będę dla nich ciężarem. To była moja kolejna chemia. Pielęgniarka opuściła worek z płynem, który miała podać mi w kroplówce. Worek się rozleciał. Dziewczyna przerażona wybiegła z sali, potem przyszli ludzie, aby posprzątać. Wszyscy w kombinezonach i maskach. Wtedy zrozumiałam, jaką truciznę wlewają mi do żył. Gen niezależności, scena 2, ujęcie 3. Kiedy obudziłam się po wypadku, nade mną stało kilku lekarzy. Coś tam szeptali, ale nikt nie powiedział mi, że już nie będę chodzić. Ani wtedy, ani później. Mój rdzeń nie był do końca przerwany, więc wierzyłam, że znowu stanę na nogach i tak jak zawsze gdzieś sobie pójdę. Tylko muszę ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Po roku tych ćwiczeń kolega z oddziału rehabilitacyjnego powiedział mi tak wprost: Mila, dziewczyno, ty się ogarnij, bo ty już z tego wózka nie wstaniesz. I to mnie tak jakby otrzeźwiło. Powiedziałam sobie, trzeba żyć dalej, tak jak się da. No i zaczęłam żyć. Napisałam maturę, chociaż byli tacy, co mówili, że nie będzie mi ona potrzebna. A ja przywiązałam sobie długopis do dłoni i literka po literce pisałam egzaminy. Po maturze dowiedziałam się o Akademii Życia, gdzie osoby niepełnosprawne uczą innych niepełnosprawnych samodzielnego funkcjonowania. W Akademii byłam 4 miesiące, ale już po kilku tygodniach wiedziałam, że będę chciała tam wrócić i uczyć innych. Gen niezależności, scena 1, ujęcie 3. Choruję na wrodzoną onliwość kości. Moje kości są jakby ze szkła. Tak się zresztą o nas mówi. Ludzie ze szkła. Czasami to się zatrzymuje, czasami trwa przez całe życie. Od 3. klasy szkoły średniej żyję w miarę normalnie, chociaż z trudnościami. Zdałem maturę, skończyłem studia, filologię angielską o profilu dydaktycznym. Potem zdobyłem magistra z amerykanistyki. Przez 10 lat pracowałem w konińskich mediach jako montażysta i lektor. Jednak swoje miejsce odnalazłem dopiero w Fundacji Podaj Dalej. Scena 5, ujęcie 1. Urodziłam się z korażeniem mózgowym. Mam korażone nerwy rąk, nóg i twarzy. Lekarze mówili, że nic ze mnie nie będzie. A moja mama uparła się, że zrobi ze mnie
samodzielnego człowieka. Ćwiczyłam każdego dnia, często przez kilka godzin. W końcu nauczyłam się sama jeść, umyć zęby, założyć bluzkę i mówić. Nie chodziłam do szkoły podstawowej. Uczyłam się w domu z nauczycielkami. Jeździłam też na obozy rehabilitacyjne doktora Piotra Janaszka. Tutaj mam tekst dla Ciebie. No, dziękuję bardzo, mi się przyda. Pewnego dnia postanowiłam przenieść swoje życie do Szkocji. Nie mogłam się tam odnaleźć. Tęskniłam za swoim życiem w Polsce, za pracą. No cóż, wróciłam i zaczęłam działać. To była pierwsza duża akcja po moim powrocie. Koniński Kongres Kobiet, a w nim strefa medyczna i mamobus. Nie chciałam zajmować miejsca innym, ale że mnie namawiali, to zrobiłam to badanie. Może tak dla świętego spokoju. I to badanie, którego nie chciałam, uratowało mi życie. Mamografia pokazała guzę lewej piersi. Biopsja potwierdziła, że to rak. Najpierw miała operację, potem kilkanaście cykli chemioterapii, chemię celowaną, radioterapię, brachyterapię, hormonoterapię właściwie mam do teraz. Jak to jest mieć niesprawne ręce? Można się o tym łatwo przekonać. Wystarczy założyć rękawice bokserskie i spróbować uczesać włosy, pomalować szminką usta czy rozwiesić mokre pranie na sznurku. Trudne? A ja to wszystko robię. Skutki tych setek złamań odczuwam do dzisiaj. Mam przykurcze, skoliozę, nie mogę się wyprostować. Na co dzień poruszam się na wózku aktywnym, ale kiedy mam tylko siły i możliwość, wstaję z wózka i chodzę. Czasem słyszę, jak jakaś starsza pani w autobusie lituje się nade mną, że ja taka biedna jestem, bo na wózku jeżdżę. Ciekawe, co by powiedziała, gdyby wiedziała, że codziennie pracuję. Każdego dnia żyję z bólem. Mam problemy z pamięcią, kłopoty z koncentracją, szybciej się męczę. Jestem osobą niepełnosprawną, chociaż na pierwszy rzut oka tego nie widać. Są dni, kiedy nie mam siły wstać rano z łóżka. Dłonie często bolą mnie tak bardzo, że nie mogę w nich utrzymać długopisu. Ale żyję i działam dalej przy dyskretnej pomocy. Jestem certyfikowanym instruktorem sportu osób z niepełnosprawnością i instruktorem niezależnego życia. Uczę innych tego, czego do niedawna sama się uczyłam.
Moim zadaniem jest utrwalenie na fotografii i w filmie tego wszystkiego, co robi fundacja, żeby zachować piękne wspomnienia. Biorę udział w każdym wydarzeniu, nawet jeśli jest w miejscu oddalonym. Zarządzam też anglojęzycznymi projektami fundacji. W fundacji zarządzam mieszkaniami treningowymi. To tu osoby niepełnosprawne nabierają wprawy w codziennych czynnościach. I to wszystko robią sami. Asystenci wykonują za nich wyłącznie te czynności, których naprawdę nie są w stanie zrobić. W fundacji jestem człowiekiem pierwszej linii. Wszędzie pojadę, wszystko załatwię. Znają mnie we wszystkich urzędach w Koninie. Pamiętam Mateusza, który po wypadku na basenie miał przerwany rdzeń kręgowy i porażenie czterokończynowe. Radził sobie jak mógł. Był pomysłowy. Przyciągał stopę do twarzy i zębami zakładał skarpetki. Nawet sprawnie mu to szło. Niestety staw kolanowy sobie przy tym wykręcił, więc pokazałam mu swój patent na zakładanie skarpetek. Szukam wolontariuszy, szkolę ich, organizując spotkania. Czasem oprowadzam gości po biurze. W pracy moim głównym narzędziem jest smartfon. To w nim łączę nitki mojego świata. Najbardziej działa na moich podopiecznych to, że ja taka młodziutka, taka świeżynka, tak krótko na wózku, a już sobie tak świetnie radzę i jeszcze innych uczę. Ale największą frajdę mam wtedy, gdy widzę w oczach moich podopiecznych ten blask dumy, iskierki radości. Udało się. W końcu to zrobiłem. Wiem, w Podaj Dalej dzieją się takie rzeczy, że ciarki człowieka przechodzą. Ludzie stają się tutaj niezależni, a potem wyfruwają w świat i żyją w nim po swojemu. Jestem Emilia, mam uszkodzony rdzeń kręgowy, jestem niezależna. Jestem Filip. Choruję na wrodzoną oliwość kości i jestem niezależny. Jestem Iwona. Choruję na chorobę ukrytą. Jestem niezależna. Jestem Joanna. Mam porażenie mózgowe. Jestem niezależna.